Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj zaprezentuję Wam model kierowca K701 zbudowany z klocków Kobi. Naturalnie jest to moja własna konstrukcja, wykonana w skali 1:35. Starałem się oddać detale tego modelu jak najlepiej. Oczywiście wszystkiego tutaj nie dało się odwzorować, no ze względu przede wszystkim na brak specjalistycznych części. No ale do tego przejdziemy później. Pozwólcie, że na razie przyjrzymy się historii kierowca K700, bo w zasadzie kierowiec K701 jest rozwinięciem ciągnika kierowiec K700. A więc tak, no raczej większość z Was kojarzy tą bryłę. Jest ona bardzo popularna, zwłaszcza na wschodzie, gdzie te ciągniki były używane naprawdę na szeroką skalę. Początek tego ciągnika zaczyna się już w latach 60. W zasadzie od 62 z fabryki Kirowa wyjechały pierwsze egzemplarze właśnie tego ciągnika. Główną przyczyną zaprojektowania i w ogóle produkcji tego ciągnika było unowocześnienie wielu gałęzi przemysłu, no i przede wszystkim rolnictwa, tak? Bo jest to ciągnik rolniczy, ale też był on oczywiście wykorzystywany w różnych innych działach przemysłu, takich jak chociażby stocznie, dociągnięcie jakichś tam kontenerów, przemysł leśniczy, czasami też przemysł wojskowy nawet, przemysł budowlany, ponieważ była tutaj możliwość oczywiście podczepienia specjalnej łyczki pod ten ciągnik. I tutaj jak sobie nawet spojrzymy na ten mój model, no to on naprawdę wygląda jak taka fadroma, tylko właśnie bez tej łyczki. No i generalnie w Związku Radzieckim była wielka potrzeba na jakiś taki naprawdę ciężki ciągnik, który będzie spisywał się w wielu branżach, w wielu gałęziach przemysłu, ale też miał on oczywiście pomóc w realizacji planów pięcioletnich, czyli tak zwanych piatiletek, które no wiadomo, czasami były po prostu nierealne do wykonania, ale takie były realia Związku Radzieckiego. Ten ciągnik na papierze miał około 240 koni mechanicznych, chociaż z tymi koniami to różnie bywało. Tutaj użytkownicy tych ciągników mówili, że to są tak zwane rosyjskie konie mechaniczne, czyli no takie naprawdę mocne i to, co jest na papierze, w zasadzie odbiega kompletnie od tego, co jest w realu. Tutaj czasami nawet ilość tych koni dochodziła do 300. No także były to naprawdę bardzo silne maszyny, zwłaszcza jak na lata 60. Masą sięgał on aż 13 ton. Jak na ciągnik rolniczy jest to naprawdę bardzo dużo, a sam ciężar był rozkładany na grunt przez 4 ogromne koła. W zasadzie z tym naciskiem na grunt bywało różnie, no i dosyć często te ciągniki, gdy przejeżdżały po polu, po prostu tą glebę uszkadzały. Niemniej jednak te ciągniki naprawdę dużo dały Związkowi Radzieckiemu, faktycznie pomogły unowocześnić produkcję rolną. Jeśli chodzi o zalety tego ciągnika, no to przede wszystkim był on prosty w naprawie, prosty w budowie. Tutaj użytkownicy nie potrzebowali jakiejś specjalistycznej wiedzy do właśnie naprawy tego ciągnika. Było też takie słynne powiedzenie, że do naprawy tych ciągników był potrzebny jedynie młotek oraz zestaw kluczy. No oczywiście odbiega to nieco od realiów, jednak no, trzeba było przyznać, że no, większość rolników naprawdę powinna sobie poradzić z serwisowaniem tej maszyny. Prostość w budowie objawia się również w tym, że mieliśmy tutaj naprawdę bardzo małą ilość elektroniki, przez co no, te ciągniki psuły się dosyć rzadko i te usterki wynikały albo ze złego spasowania, albo z nieodpowiedniego użytkowania tej maszyny. Jako że były one kupowane głównie przez duże spółdzielnie rolcze, no to w zasadzie były one niczyje, więc no, nikt o to nie dbał i te maszyny po długim czasie często spoczywały po prostu w krzakach. A co ciekawe, te maszyny były eksploatowane naprawdę bardzo mocno. Często było tak, że miały one na liczniku nawet ponad 1400 motogodzin rocznie, co jest naprawdę ogromną ilością. No i użytkownicy po prostu nie dbali zbytnio o te ciągniki, no więc taki los często ich spotykał. Ponadto taką przywarą właśnie tych ciągników stało się to, że leje się z nich po prostu niemiłosiernie i nawet ukuło się takie stwierdzenie, że jeśli nie leje się nic z tego ciągnika,
to po prostu trzeba dodać oleju. Same ciągniki były dosyć tanie, jako że były oczywiście produkowane w Związku Radzieckim, więc no to była dosyć mocna konkurencja. Jedno, że były tanie, drugie, że właśnie były proste w swojej budowie. No i po trzecie właśnie przez to, że były bardzo silne. Często też zdarzało się sprzęganie kilku takich kierowców ze sobą, na przykład po 2, po 3. Tworzono tak zwane trojki i tutaj nazwa się wzięła od takich potrójnych sprzęgów koni, które były bardzo popularne na Rosji. Wiadomo, to było podyktowane tym, że często były tam po prostu ciężkie warunki, duży śnieg, błoto, po prostu ciężkie warunki klimatyczne, no i takie rozwiązania były po prostu wymagane na tamtych terenach. Ale też dzięki temu, dzięki zespawaniu ze sobą na przykład 3 takich kierowców, można było po prostu wykonać 3 razy szybciej jakąś pracę, no i nie wymagało to jakiegoś większego nakładu ludzkiego, ponieważ takim sprzęgiem kierowała po prostu jedna osoba, tak? No i jeśli chodzi o historię, to chyba by było na tyle. Możemy przejść już spokojnie do tego, co ja tutaj dla Was przygotowałem. A więc tak, jest to kirowiec K701, no to jest po prostu rozwinięcie tego głównego ciągnika, czyli kierowca K700. Już tutaj nie będę wchodził w szczegóły. Po pierwsze nie chcę przedłużać tego filmu, a po drugie no aż tak bardzo się nie znam, więc wolę się nie wypowiadać jakoś szerzej. No i chciałbym powiedzieć, że od dłuższego czasu chciałem zbudować coś właśnie rolniczego. Ostatnio budowałem ciągnik, był to Ursus C330. Widziałem, że się Wam naprawdę bardzo spodobał. Jest to najpopularniejszy film na moim kanale, także no, dziękuję Wam. Więc teraz postanowiłem właśnie wybrać tego kierowcę. Dlaczego? Po pierwsze, kolor, no nie jest to i tak ten taki pomarańczowo-żółty jak był w realu. Tutaj musiałem użyć właśnie takiego piaskowego, no bo paleta kolorów w Kobi nie jest zbytnio dobrze rozwinięta, jeśli chodzi o takie podstawowe właśnie barwy. Więc to był pierwszy powód, w zasadzie taka możliwość, żebym cokolwiek zrobił. No i po drugie, zawsze mnie fascynowały kierowce, jako takie potężne maszyny ze wschodu, z dużą ilości koni mechanicznych, taki naprawdę siermiężny rytm, kształt tego wszystkiego. Naprawdę jest to mega interesujące. Generalnie bryła jest w miarę wytrzymała. Tutaj nieliczne elementy mogą odpadać podczas, nie wiem, przestawiania tego modelu na półce, bo absolutnie nie jest on stworzony przeze mnie dla zabawy, tak? Głównie tutaj chodzi o to, że przegub tego ciągnika, no jako że to jest ciągnik przegubowy, nie jest zbytnio wytrzymały do takiej zabawy. No i po drugie jest tutaj też sporo elementów takich jak kabina, czy chociażby te błotniki, które zrobiłem tak, żeby po prostu wyglądały ładnie, a niekoniecznie żeby to się dobrze trzymało. Bo jeśli chciałbym zrobić to tak, żeby dobrze się trzymało, to po pierwsze trzeba by było albo zrobić nowe elementy, albo zrobić to no tak po łebkach, żeby po prostu było widać, że jest to jakiś ciągnik, ale może niekoniecznie by oddawał właśnie tego kierowca. No i co, może od przodu sobie zacznijmy klasycznie. Mamy tutaj ogromny wlot powietrza do chłodnicy. Dalej mamy zderzak z lampami. One powinny mieć oczywiście takie osłony z takich rurek, ale tego absolutnie nie dało się tutaj wykonać. Ponadto tutaj te elementy, nie wiem jak to mogę nazwać, jakieś stopnie, coś takiego, one powinny być troszeczkę węższe, tak na szerokość 1,5 studa, no ale jakoś mi się tego nie udało tutaj spasować, więc są one po prostu szersze. No i one też powinny mieć takie, nie wiem, no powinny to być po prostu taki czarny kolor na tym, ale tego też jakoś nie udało mi się tutaj wpasować, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Mamy tutaj stopnie, mamy uchwyty nawet. Tutaj zdaje się jest wlot powietrza do silnika. On mógłby być zrobiony tak naprawdę przez nadruk, ale oczywiście sam tego nie mogłem zrobić, więc po prostu zrobiłem tutaj coś takiego, że są czarne elementy i tyle. Dalej mamy koła. Koła, które są nieco za małe jak na ten model. I tutaj przez te koła części z Was może
przypominać ten ciągnik Charkowca T150, ale no po prostu w Kobi nie było innych kół, które nadałyby się do tego ciągnika, więc no użyłem to, co po prostu jest w ofercie, tak? Te koła, no po pierwsze, one powinny być znacznie mniejsze, no a po drugie, same opony powinny być no, gigantyczne, zdecydowanie szersze niż to, co tutaj jest. No ale rozumiecie, nie? Tak samo tutaj z błotnikami jest taka sama sytuacja. One powinny być takie zaokrąglone, no ale no, nie dało się tego jakoś inaczej wykonać. Mimo to one są tutaj, zobaczcie, na takim zaczepie i tam jeszcze ośka w to wchodzi. Jestem dosyć dumny z tego rozwiązania. Myślę, że fajnie to wyszło. Dobra, dalej z takich detali to tutaj mamy komin wydechowy, a tutaj jest komin do filtrów. Same filtry znajdowały się właśnie w tym miejscu. Myślę, że też to fajnie wygląda. Tutaj też mogłyby się znaleźć lusterka, jednakże no już aż tak drobnych detali po prostu nie dało się odwzorować. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Dobra, przechodzimy dalej. No i chyba najgorsza część tego modelu, która wyszła moim zdaniem najgorzej, ale to też właśnie przez brak specjalistycznych elementów, tak? Gdyby to Kobi wydawało, mogłoby to sobie po prostu spokojnie zrobić. No a ja taki samotny mocer po prostu zrobiłem to, co się dało, tak? Więc szyba jeszcze jako tako tutaj z przodu wygląda dosyć dobrze. Jest to takie samo rozwiązanie, które było wykorzystywane przeze mnie w ciągnikach siodłowych, tych takich amerykańskich. Więc myślę, że z przodu to jako tako wygląda. Natomiast z boku, no niestety nie mamy tutaj żadnych szyb. Mamy tutaj otwierane drzwi, co ciekawe, to mi się udało tutaj zrobić. No i tam mamy, możemy sobie zajrzeć do środka. Dach jest też zdejmowany dosyć prosto. On nie trzyma się na żadnych studach, tylko po prostu tutaj jest taki wciśnięty. Więc może Wam po prostu łatwo odlecieć, jeśli będziecie chcieli zbudować sobie ten model, bo oczywiście jest taka możliwość. Macie w linku w opisie oczywiście darmową instrukcję do tego modelu. Jeśli chcecie, możecie sobie go po prostu zbudować. Tak czy inaczej, widzimy tutaj wnętrze. Myślę też, że dosyć dobrze je odwzorowałem. Mamy dwa siedziska. Tutaj powinna być taki, no po prostu deska rozdzielcza tutaj z licznikami. Też nie mamy tutaj nadruków. Jest kierownica i co ciekawe, jest ona po prawej stronie. Dlaczego takie rozwiązanie? Ktoś może się spytać, czy to jest przygotowane na eksport do Wielkiej Brytanii, czy coś w tym stylu? Otóż nie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że ponieważ kiedyś pługi nie miały mechanizmu zmiany, no, po prostu nie mogły się obracać w drugą stronę i leciały one od strony lewej do prawej. No i aby ułatwić pracę rolnika, po prostu to stanowisko kierowcy jest po prawej stronie, aby mógł on sobie dosyć szybko spojrzeć właśnie na ten pług, czy tam wszystko idzie prawidłowo. No więc po prostu jest taka przyczyna tego. Tutaj jakby ruch drogowy miał drugorzędne znaczenie. Tutaj mamy jeszcze lampki, mamy relingi takie, też fajnie, też cieszę się, że po prostu to wzorowałem. Mamy stopnie, one powinny być trochę bardziej wpasowane w tą konstrukcję, no ale jakoś nie chciałem po prostu grzebać w tym wszystkim, bo no zobaczcie, że tutaj dosyć mało miejsca jest, a też musiałem tutaj ten przegub zmieścić, do którego zaraz przejdziemy. Tutaj w tym miejscu znajdowały się zbiorniki z paliwem, tak. Tutaj był ogromny zbiornik z olejem i tutaj na tyle jest oczywiście zamontowana łopata. Ona była montowana fabrycznie, jako że no wiadomo, Związek Radziecki to są naprawdę ciężkie klimaty, ciężkie tereny, jakieś tam zaspy, błoto. No po prostu ta łopata była montowana, ponieważ było wiadomo, że ona się po prostu przyda. Dobra, dalej tutaj mamy ten sławetny przegub, o którym już biadę od kilku minut.
No ma on takie, zobaczcie, zaczepy tutaj na takie oczka i tutaj jest ściśnięty tak zwany gwóźdź. I tu jeszcze na końcu jest to zaślepione taką zębatką, no bo nie wiem, nie mamy takich po prostu zaślepek, jakie są w Lego, więc no byłem zmuszony do użycia właśnie takiej zębatki. One z tego co pamiętam dawno nie występowały w Kobi, więc możecie, jeśli będziecie budować ten model, to moglibyście mieć problem właśnie ze zdobyciem tego elementu. Ale no cóż, tutaj te elementy to były, zdaje się, zbiorniki na powietrze z podciśnieniem, coś takiego. Nie jestem pewien, ale to chyba było coś do hydrauliki. No i już tutaj ten tylny wózek, tak, no, przepraszam, jeśli nie jest to poprawne stwierdzenie, ale tak będę po prostu nazywał. Jestem laikiem, przyznaję się do tego. Tylny wózek. Mamy tutaj błotniki, które są wykonane w bardzo podobny sposób co tutaj. No tyle, że no, nie miałem pewnych elementów, więc jest to troszeczkę inaczej tutaj wykonane. Ale i tak dobrze wygląda. No i tutaj na sam koniec mam oczywiście sprzęg. Tutaj różne były zdjęcia właśnie tego kierowca K701. Więc tutaj nie jestem pewien, czy dobrze wykonałem ten sprzęg. Możecie mnie jak najbardziej poprawić. No i wrzucić na przykład na Facebooka w komentarzu, nie wiem, jakieś modyfikacje tego, jak to powinno wyglądać. Ja to zrobiłem na podstawie takiego jednego modelu, więc ewentualnie nim właśnie będę się bronił. No i co? To chyba by było tyle, jeśli chodzi o ten model. Dajcie znać, co o nim myślicie. Ja jestem naprawdę z niego bardzo zadowolony. Właśnie niedawno nie budowałem czegoś innego niż czołgi, więc no miałem dużą frajdę z projektowania właśnie tego kierowca. No i co? Na dzisiaj to by było tyle. Dziękuję bardzo za subskrybowanie mojego kanału, za to, że dotrwaliście do końca. No i na razie. Cześć!